Dlaczego nigdy nie wybijesz się na Twitchu? Miałem w życiu parę znajomości i też takie, które siedziały w internecie więcej czasu niż IRL i czasem w rozmowach potrafiły paść stwierdzenia, no, że jak skończę szkołę albo będę mieć więcej czasu, to zacznę streamować albo kupię kanał YouTube z gotowymi subami i się wybiję essa. No piękne słowa, tylko tak można myśleć mając góra 12 lat. Konto na tej fioletowej platformie mam 10 lat, a pierwsze streamy pojawiały się u mnie w jakimś 2014 roku, a potem z przerwami aż do dzisiaj popełniałem live'y, więc coś tam o streamowaniu wiem. Wtedy to była zupełnie inna strona, a przepis, żeby się wybić, był prostszy, bo konkurencja zwyczajnie była mniejsza, bo mniej kanałów streamowało. Ale to nie oznacza od razu, że w tamtym okresie wystarczyło tylko streamować, żeby się wybić. No oczywiście, że nie. Streaming jest ciężki, bo już na starcie musisz mieć sprzęt, który pozwoli na transmisję w dobrej jakości bez pikselozy, a mikrofon pierdziawa z Biedronki nie będzie dawał kakofonii i wywoływał krwawienia z uszu. Czyli mamy spory próg wejścia i mało tego, nic ci nie gwarantuje, że coś z tego w ogóle będzie. Wejdź w jakąś kategorię na Twitchu. Zobaczysz, że algorytm jest słaby, bo osoby, które się wybiją dzięki takim mechanizmom, to tylko ułamek tego, co streamuje. Ale z drugiej strony, czemu algorytm miałby promować większość, a nawet część tych osób, które po prostu odpaliły live'a? Zabrzmi okrutnie, ale nie wystarczy tylko streamować i liczyć na łód szczęścia, że zaczną do nas wbijać ludzie i staniemy się nagle popularni. Takie coś jest bliskie zeru. Dlaczego? Jeśli twoje streamowanie polega na tym, że podłączasz mikrofon, kamerę, odpalasz OBS-a i grasz w Fortnite, nie oferując kompletnie nic innego niż reszta, no to good luck, have fun. Możesz sobie wmawiać, że się czymś wyróżniasz, ale jednak rzeczywistość wszystko zweryfikuje. Jeśli nie będziesz się uczyć nowych rzeczy, to odpadniesz na starcie i nawet nie będziesz o tym wiedzieć, bo większość ludzi liczy na szczęście, które też jest ważne, ale jest niewystarczające do dalszego działania. No to co zatem robić? Ktoś powie regularność. Owszem, jest to ważne jak w wielu innych dziedzinach życia, ale załóż, że będziesz streamować regularnie po 5-8 godzin dziennie, kilka razy w tygodniu przez rok, a widzów będzie wpadało mało. Nawet jeśli będziesz dostawać nowe followy, to i tak te nie będą pełniły tego, nazwijmy to flow. Bo co po tym, jeśli zdobędziesz 1000, 2 czy 5 koła obserwujących, a na streamach będzie góra 10-20 widzów. To jest spory sygnał, że coś nie gra i albo A. Trzeba wziąć się za coś innego. B. Trzeba przeanalizować to, co robimy dobrze i źle, jeśli chcemy dalej kontynuować. Może muszę być kobietą, bo jest im łatwiej się wybić? Może jest w tym sporo prawdy, bo widownia na Twitchu składa się głównie z mężczyzn, ale nie musi być to reguła, bo znam wiele streamerek, które mimo wszystko nie wyświetlają się na głównej i tym bardziej nie mają dużych kanałów, więc te tezy raczej trzeba traktować jako wiedzę z Instytutu Danych z dupy. A może muszę podłapać się innego, większego streamera? No okej, może być to racja i w niektórych sytuacjach zadziała, czy tym bardziej szczęście, że ludziom akurat spodoba się twój kanał, ale to jest bardziej loteria, bo nie masz kompletnie nad tym żadnego wpływu. Więc jaki jest przepis na to, żeby była większa szansa na wybicie się? Takiego złotego środka, uwaga, nie ma, ale jest kilka sposobów na świadome kontrolowanie działań. Po pierwsze, dobrze grasz. Najłatwiej się wybić, a zarazem najtrudniej, gdy jest się dobrym w jakąś grę. Ludzie lubią oglądać, jak ktoś gra dobrze, a najlepiej jak jest się prosem. No i tu się zaczynają schody, bo nie każdy może być Messim czy Lewandowskim i trzeba się z tym pogodzić. Z mojego Apexowego podwórka pierwsze co przychodzi do głowy to Ace'u, Fade, Dimi czy do niedawna CS-owy Shroud, którzy są pewnie w tym 1% najlepszych graczy na świecie, a żeby coś takiego osiągnąć, to trzeba mieć A. Talent. Większość osób go ma, ale nie w tej dziedzinie, w której by chciał. B. Talent i dużo czasu. Z tym jest ciężko, jak się nie mieszka z rodzicami. I C. Dużo czasu, by rozwijać swoje umiejętności. A jak się ma pracę, no to też jest ciężko. Stąd też taka droga jest dosyć ryzykowna, bo jeśli masz tylko chęci, żeby grać dobrze, to nie oznacza, że będziesz grać na tyle dobrze, by inni zaczęli cię oglądać tylko dlatego. No i stąd mnie trochę dziwi zamysł szkół e-sportowych. Spójrz na boisko pod szkołą. Ktoś tam kopie w gałę, ale żeby oglądać coś takiego, to trzeba być masochistą. Inaczej jest w roli, gdy samemu się gra, bo wtedy się skupiasz na grze i w tym jest problem, że nie do końca wiesz, że nie jest to takie ekscytujące, gdy nie grasz jak Ronaldo, tylko Mirek z 5B. Osobowość. Masz ekstrawertyczną osobowość, którą zarażasz innych, albo po prostu wyróżniasz się na tle reszty i nazwijmy to, jesteś w pewien sposób interesujący lub interesująca, no to można to jakoś wykorzystać. Niektórzy lubią chit-chat o nic nieznaczących sprawach i zabrzmi okrutnie, ale jeśli jesteś facetem i mówisz o dupie Maryni i nie masz tego polotu, a historie nie są w żaden sposób interesujące,
to nie będzie w ogóle ciekawe. Musisz znaleźć swój punkt zaczepienia w prowadzeniu live'a. Humor jest ważny, ale to też powinno przychodzić naturalnie, a nie, że odpalisz smartfona twojego wujka i apkę 1001 kawałów na różne sytuacje, tylko pomyśl, w jaki sposób możesz dośmiesznić swoje streamy. A jego puścili! A jego puścili! Evron. To nie jest tak, że nie jesteś zabawny, czy nie masz humoru, bo każdy ma poczucie humoru. I żeby nie zabrzmiało to, że każdy jest piękny i może zostać modelem. Pewnie za te słowa zostanę skancelowany na Twitterze za parę lat. Gorzej jak jesteś na poziomie kabaretów z Polsatem, to tu raczej nie afiszowałbym się swoim kawalarskim kunsztem. Po zakończonym streamie obejrzyj swoje VOD, zwróć uwagę na momenty, w których się nudzisz oglądając to. Z tym może być ciężko, bo to jesteśmy my, przez co mamy zniekształcony i subiektywny obraz, dlatego możesz spytać się znajomych o obiektywną ocenę. Notuj, co robisz źle, co trzeba poprawić. Musisz sporo mówić i ćwiczyć to, w jaki sposób mówisz. Patrz wyżej, co mówiłem o interesującym gadaniu. Nie korzystaj z telefonu, bo to widać w kamerce i widz się czuje trochę zlany i przez to wtedy osoby wychodzą ze streama. Ludzie mają tendencję do oceniania po okładce i jeśli nie zaciekawisz ich w pierwszych chwilach, gdy wejdą na stream, to mogą się do ciebie nawet podświadomie zrazić, zatem control damage, to co możesz zmienić, to zmień. Community. Nie możesz się skupić tylko na Twitchu. Do dyspozycji mamy wiele narzędzi takich jak YouTube, TikTok, Twitter i tak dalej, z których trzeba korzystać i też przede wszystkim umieć. O tym zaraz dokładniej porozmawiamy. Dożyliśmy dziwnych i zarazem ciekawych czasów, bo póki co streamowanie jest jeszcze świeże jako zjawisko psychologiczne. Ludzie utożsamiają się ze streamerem, a nie jak kiedyś z celebrytami, do których było ciężko się dostać przez tę całą otoczkę dystansu. Będziesz przyciągać do siebie osoby, które chcą z jakiegoś powodu ciebie oglądać. To oznacza, że musisz zadowalać te osoby, jakkolwiek by to nie brzmiało, i zwyczajnie dbać, by takich wspierających cię ludzi było jak najwięcej. Zapamiętuj niki, historie jakie ludzie ci serwują, bo to buduje silną społeczność. Brzmi trochę jak robot, który wczytuje teraz instrukcję do protokołu jak żyć w społeczeństwie, ale bez beki analizując to na sucho kryje ze sobą wiele prawdy. Musisz zwracać uwagę, kogo mianujesz moderatorem, czy będziesz się dogadywać w przyszłości z taką osobą, czy jest to odpowiedni kandydat i tak dalej, i tak dalej. Najczęściej moderatorzy to zasłużone osoby w społeczności, są bardzo aktywne, znają motyw live'ów od podszewki, nie utrudniają streamowania, wręcz przeciwnie i przede wszystkim są ważnym trybikiem w całej tej machinie, bo to streamujemy dla ludzi, a nie dla siebie. Rajdy. Rajdowanie innych to dobry sposób na budowanie społeczności, lecz też ma swoje minusy. Po każdym streamie warto zrajdować podobnej wielkości streamerkę lub streamera, wymieniacie się wtedy widownią, a może ktoś nawet wpadnie do ciebie na dłużej. Oczywiście nie jest to jakiś super skuteczny sposób, bo niekoniecznie musi świadczyć o tym, że ktoś zacznie cię częściej oglądać, ale praktycznie nie wymaga od ciebie efortu i po którymś z kolei rajdzie na ileś set osób trafi się kilka, które zawitają, więc tu jak we wszystkim trzeba uzbroić się w cierpliwość. I jest to też forma kryptoreklamy, jeśli streamer ma włączone alerty o tym, że rajdujesz kogoś. Kryptoreklama albo reklama. To bym troszeczkę odradzał, jak się nie umie w takie rzeczy, ale zawsze się można nauczyć. Wysyłając donate'a mniejszym streamerom, to ci mogą potem sprawdzić twój kanał, ale nigdy nie rób czegoś na zasadzie no siema, masz tu 3 zł, sprawdzisz mój kanał? Jest to fest irytujące i zniechęcisz potencjalnie większą ilość osób takim zachowaniem. Tu polecam wrócić do momentu, w którym mówiłem o tym, że trzeba się wyróżniać. Zawsze oczywiście możesz sypnąć 100 zł jakiemuś większemu streamerowi, by ten wszedł i sprawdził twój kanał, a nawet jak nie odmówi, to i tak nie zagwarantuje ci tego, że ludzie magicznie do ciebie przyjdą, bo nawet jeśli streamer wejdzie na parę sekund na twój kanał, to i tak większość będzie miała cię w dupie. To taka prawda. Każdy potraktuje to jako zdesperowaną i nachalną próbę autopromocji. Jeśli to dalej do ciebie nie trafia, to powiedz, czy lubisz oglądać reklamy, albo jak ktoś na ulicy ci wpycha randomowe ulotki. Co innego, gdy streamer robi jakieś, powiedzmy, community day'e i sprawdza czyjeś kanały, wtedy jest takie ogólnozrozumiałe pozwolenie na takie akcje i wtedy akurat mamy zielone światło. Po prostu trzeba umieć wyczuć sytuację. Wizerunek. Musisz budować swój image i nie chodzi mi tutaj o odstawianie jakiejś pajacerki, ale musisz być z czegoś znany lub znana. Pomyśl o tym, co może stać się symbolem. U nas trochę naturalnie stało się zasłanianie twarzy pod filtrem i ciężko by było mi dzisiaj bez tego streamować.
Tak samo jak kiedyś dla beki założyłem bucket hata, co wyglądało hehe śmiesznie, to jako społeczność polubiliśmy ten fakt i zostało to z nami na dłużej, a sam ten motyw się przewijał, powiedzmy, na przykład w fanartach, albo na czacie, żebym założył po prostu czapkę. Jeśli ktoś cię rozpoznaje przez coś, to jest dobry znak, że zaczynasz się liczyć w internecie jako ktokolwiek. Content. Jeśli nie zapewnisz rozrywki widzom, to ci się po czasie znudzą, będą wchodzić coraz rzadziej na streamy, aż w końcu wcale. Ale to też jest nieuniknione w niektórych przypadkach, bo czasem, jak każdy, się zmienia i to trochę naturalna tendencja, do której mamy skłonność. No i z czasem zmieniają się też nasze zainteresowania i z tym trzeba się liczyć. Pomyśl o tym, co możesz od czasu do czasu wprowadzać jako element rozrywki na streamach. Nie może być to udawane, a prawdziwe, nie może być przerostu formy nad treścią i pamiętaj, że każda grubsza akcja potem ma wpływ na twoje dalsze losy. Atencja! Musisz się promować na innych platformach i to jest fakt. Nie możesz dać o sobie zapomnieć, więc zawsze streamując mów o tym, że masz Instagrama. Możesz go nie lubić jak ja, ale miej go, promuj i zachęcaj do wchodzenia na niego. Wrzucaj posty co jakiś czas, niech odzwierciedlają w pewien sposób ciebie, nie rób typoweczki, że dzisiaj piję herbatkę, kawkę, no i nasrasz przy okazji milion emoji i jesteś super influencer. Rób swoje, ludzie cię śledzą dla ciebie, a nie tej całej prawie że influencerskiej otoczki. Jeśli o Facebooku mowa, to fanpage dzisiaj jest chyba najmniej skuteczną opcją, na której bym się nie skupiał, a prędzej założył grupkę community. Tam też trzeba dbać o zasięgi, by Facebook nie zatopił grupki, więc zachęcaj do robienia kontentu na niej i też się udzielaj, bo ludzie zwyczajnie to lubią. Najtrudniejsze, ale moim zdaniem najskuteczniejsze to prowadzenie kanału na YouTube i nie chodzi tu o shoty z live'ów, shorty, TikToki, choć te też weź pod uwagę. To jest już zupełnie inna bajka, ale opanowanie algorytmu i trendów bardzo pomaga w wybiciu się. Nie ma nic lepszego dzisiaj niż przerzucanie z zasięgów z różnych platform naraz, bo te fluktuacje lubią algorytmy. Jeśli docierasz do nowych użytkowników, to zawsze algorytm odwdzięczy się czymś takim i da ci nowych widzów. Ewolucja. Dobrze jest wprowadzać zmiany. Jedni je lubią, inni nie, ale od czasu do czasu warto wprowadzać nowe elementy na streamach. Czy to jakieś okazjonalne gry z widzami, konkursy dla widzów, o tym za chwilę, zmiana tła, oświetlenia, pozycji kamery, layoutu streama. No i tu możesz wymyślić coś innego. Jeśli coś zaczyna się robić repetytywne, to zarazem monotonne, a to jest droga do zabicia kanału. Chyba że wprowadzisz coś, czego widzowie totalnie nie lubią, to wtedy zrezygnuj z tego, no ale zapewne dowiesz się o tym z czatu, więc you know. Wiele kanałów straciło na popularności, ponieważ się mogły znudzić. Ktoś powie, że to nie to samo co kiedyś, bo kiedyś to było i tak dalej. No ale tak naprawdę nie ma reguły, tylko trzeba eksperymentować. Jeśli jesteś początkowym streamerem, to nie warto wydawać od razu multum siana, by mieć komputer i sprzęt do live'ów, bo gdy nie masz w ogóle widowni, to strzelasz sobie w stopę. To wszystko musi przyjść naturalnie, wraz z rozwojem. Wiadomo, trzeba mieć sprzęt na start, który będzie spełniał te minimum, ale wszelkie większe inwestycje należy robić przede wszystkim z głową, a nie rzucać się z motyką na słońce, bo w trakcie może się okazać, że środki powinnaś lub powinieneś wydać na coś innego. Do tego na start zacznij od tańszych sprzętów, a potem inwestuj na przykład w jakiegoś Shure SM7B, w szankę zamiast kamerki czy mocniejszy komputer, jeśli zajdzie taka potrzeba. Konkursy. Coś, za czym nie do końca przepadam, bo możesz wydać pieniądze na jakiś giveaway, ale musi być to coś, co będzie miało wartość w oczach twoich widzów. I zapewne do takiego trainu dołączą się osoby, które ciebie nie lubią, oglądają mało lub wcale i są tylko po ewentualną wygraną. Dlatego konkursy lepiej ogłaszać z wyprzedzeniem, dać klarowne info o tym, kiedy się odbywa i co trzeba zrobić, a za kryteria przystąpienia w takim evencie najlepiej jest dać watch time. Bo ktoś followa może ci zostawić, ale co z tego, jak nie będzie cię oglądał? A najlepiej jak tego followa potem zabierze. Zatem najlepiej jest wynagradzać osoby, które jednak angażują się w twoją działalność. I na marginesie konkursy też robią w pewien sposób reklamę, tylko trzeba to robić z głową. Inspiracja. To słowo straciło na wartości wraz z pojawieniem się influencerów, którzy lubią podpierdalać czyjeś pracę, to jeśli robimy to z głową, to możemy na tym zyskać. Dookoła nas mamy PlayStation i Xboxa, Androida i iPhone'a, Pepsi i Coca-Cola i tak dalej, zatem wiesz do czego zmierzam. Oglądając mniej skręcających streamerów i takich, nazwijmy to, najbardziej neutralnych dla większości osób, też podłapujemy podświadomie niektóre cechy, zachowania, a może nawet sposób prowadzenia streama. Lubię takie słowo z trudnych książek jak konwergencja.
Pamiętaj, że jesteś sobą, ale nieuniknione jest to, że ktoś na ciebie też wpłynął w jakiś sposób, zatem z biegiem lat, zmianą środowiska i tak dalej, też będziesz się zmieniać. Nie chcę brzmieć jak jakiś bieda coach od sprzedaży tanich poradników, ale spróbuj kontrolować siebie i to, jak tworzysz. Przede wszystkim inspirując się z innych ludzi, którzy już jakiś sukces osiągnęli na tym polu. Przerwa. Czasem psycha siada, co jest totalnie normalne i powiedzmy już po zdobyciu jakiejś widowni stoimy w miejscu i nie wiemy, co ze sobą zrobić, to najlepiej zrobić przerwę. Nie ma nic gorszego niż wypalenie, bo to widać i czuć oglądając streamy. Wtedy najlepiej poinformować widzów o przerwie bądź też nie i tak samo dać znać lub też nie, że się wraca w odświeżonym stylu. W ramach przerwy warto znaleźć sobie jakiekolwiek zajęcie, które nie będzie powiązane z tym, co robimy dotychczas, znaleźć sobie jakieś inne hobby, czy zająć się hodowlą jedwabników. Opcji jest wiele, każdy potrzebuje resetu w inny sposób, a taki chłodny prysznic najczęściej owocuje nowymi pomysłami. Podsumowując, bycie influencerem, czy tu dokładnie streamerem, nie różni się niczym od bycia przedsiębiorcą, gdzie musisz zadbać o cały swój biznes, ucząc się codziennie nowych rzeczy, rozwijając się, uważając na przeszkody i analizując wszystko, co się dzieje dookoła. Ktoś powie, że jest to hobby. Nawet kiedyś Shroud mówił o tym, że nie jest to praca, z czym się kompletnie nie zgadzam. Bo gdy wkładasz masę czasu w rozwój i poświęcasz się wolne chwile na dopieszczanie streamów i przy okazji na tym zarabiasz, to jak najbardziej jest to praca. Musisz często zadbać o rozwój kanału, by nie wypaść z rynku, ponieważ jest coraz więcej streamerów, a trendy się zmieniają i musisz dopilnować wszystkich innych spraw, by się to zwyczajnie kręciło dalej. Kiedyś czytałem jakieś statystyki, 60 albo 70% Polaków nie jest zadowolonych ze swojej pracy i nie czuje w niej spełnienia. Czyli wedle takiego rozumowania praca jest wtedy, gdy robimy to, czego nie lubimy, ale dostajemy za to pieniądze i dlatego z tego miejsca życzę wszystkim tu oglądającym, by znaleźli satysfakcję w swojej robocie. Albo zaczęli robić coś innego niż być tylko cagey blue pillowcem. Żeby być lepszym w czymkolwiek, w tym również w streamowaniu, musisz dać z siebie więcej. Możesz się łudzić, że ktoś zacznie wchodzić do ciebie i mało tego, to jest prawda, bo możesz mieć szczęście nie robiąc nic więcej, ale to zadziała w nielicznych przypadkach. Daj znać w komentarzu, jeśli o czymś nie powiedziałem, a w przypadku, gdy masz znajomego, który streamuje, to proszę podeślij mu ten film. Dzięki.